Życie pełne przepychu za zamkniętymi drzwiami prywatnych apartamentów królewskich, podniosłe ceremoniały i codzienność na dworze. To wszystko opisane na tysiącach kart literatury i odmalowane w sztuce. Zamek królewski na Wawelu to jednak nie tylko znana powszechnie historia, ale też i ludzie, o których historia zapomniała. Odcinek 8. Miasteczko wawelskie. Tu na zewnętrznym dziedzińcu wawelskiego zamku, za moimi plecami na trawniku, takim rezerwacie archeologicznym, widać relikty kilku budowli. 2 murowanych kościołów, świętego Jerzego i świętego Michała, oraz innych zabudowań, które są pozostałościami istniejącego tutaj przez całe właściwie średniowiecze i okres staropolski tak zwanego miasteczka wawelskiego. Był to obszar zamku czy wzgórza wawelskiego, gdzie tętniło życie niekoniecznie związane z rezydencją królewską. Tutaj spotykały się światy świeckie, duchowne, tutaj przybywali mieszczanie, tutaj były rezydencje, były budynki nienależące wcale do króla. Trwało to aż do końca istnienia I Rzeczpospolitej, a potem pod władzą austriacką zostało to miasteczko zlikwidowane. Początki miasteczka gotyckiego rozpoczynają się na przełomie XIII-XIV wieku. Jednak źródła, korzenie sięgają wczesnego średniowiecza i dziejów wawelskiego Podgrodzia. Właśnie około 1300 roku murami obronnymi otoczono wawelskie wzgórze, wydzielono część wschodnią, rezydencjonalną, wydzielając jednocześnie od zachodu dużą przestrzeń, w obrębie której pojawiały się na przestrzeni wieków różnego rodzaju budynki. Miasteczko ulegało rozbudowie, przekształceniom na przestrzeni wieków. Część budowli była wyburzana, na ich miejscu powstawały następne, część była przebudowywana. Miasteczko to rozwijało się intensywnie do końca XVI wieku. Na początku XVII wieku stolica Rzeczypospolitej Obojga Narodów zostaje przeniesiona do Warszawy. Rozpoczyna się proces powolnej destrukcji, mimo tego, że życie się tutaj toczy, obiekty są użytkowane, ale nie jest to już centralna część ówczesnej Rzeczypospolitej, bezpośrednio związana z otoczeniem królewskiego dworu. Pod koniec XVIII wieku, po klęsce powstania kościuszowskiego, na Wawel wkraczają wojska pruskie. Wawel zostaje w dużym stopniu ograbiony i zniszczony. Po ich ustąpieniu na początku 1796 roku pojawiają się wojska austriackie. Plan jest taki, żeby przekształcić wawelskie wzgórze w koszary. W tym krótkim okresie czasu, mniej więcej do pierwszej dekady XIX wieku, część budowli ulega już zniszczeniu, między innymi kościoły świętego Michała i Jerzego. Następuje krótki okres księstwa warszawskiego, później kongres wiedeński i czasy wolnego miasta Krakowa i Rzeczypospolitej Krakowskiej. Paradoksalnie wówczas kilkanaście budowli tego miasteczka zostaje zniszczonych. Jest to konsekwencją braku środków na ich utrzymanie, na remonty. Natomiast największa skala destrukcji następuje po 1846 roku, kiedy to zapada decyzja, że Wawel ma zostać przekształcony w cytadelę twierdzy Kraków.
Wówczas większość budowli zostaje zniszczona i w centralnej części powstaje plac ćwiczeń. Wojsko austriackie opuszcza Wawel na początku XX wieku. I wówczas nad Wzgórzem Wawelskim władzę przejmują historycy sztuki, konserwatorzy i architekci. Zygmunt Händel, Pryliński to są ci, którzy tworzą projekty odnowienia, odbudowy zamku i rola tych pomiarów jest tutaj niebagatelna. Oczywiście pracę zahamowała I wojna światowa, natomiast później następuje epoka, czy nawet można by było powiedzieć era Adolfa Szyszko-Bohusza, który był kierownikiem Komitetu Odnowienia Wzgórza Wawelskiego. Ta instytucja de facto prowadziła wszystkie najważniejsze prace, które właściwie przywracały splendor i znaczenie wzgórza jako wielkiego pomnika narodowego. Adolf Szyszko-Bohusz, wybitny architekt i konserwator, został kierownikiem Zamku Królewskiego na Wawelu w roku 1916. Po odejściu z tego stanowiska Zygmunta Händla, który niestety poważnie zaczął chorować, Szyszko-Bohusz jako pierwsze z zadań przyjął wykonanie koncepcji zagospodarowania Wzgórza Wawelskiego. Pracował nad nią do 1917 roku i jej efekty przedstawił Komitetowi Restauracji Zamku. W archiwum przechowujemy wszystkie 4 koncepcje Adolfa Szyszko-Bohusza, który tworzył je w kolejnych latach. Drugą, tak zwany pierwszy Panteon w roku 1919, trzecią, tak zwany drugi Panteon w roku 1939 i czwartą w okresie okupacji niemieckiej w latach 1943-46. Może pokażę Państwu to, od czego Szyszko-Bohusz zaczął, czyli od stanu, w jakim zastał Wawel w tym właśnie roku 1916. Tu na skrzydle południowym mamy już pokazane, odrestaurowane krużganki, czego dokonał Zygmunt Händel, ale dalej mamy pełno drobnych budynków zaśmiecających dziedziniec zewnętrzny. Adolf Szyszko-Bohusz musi zdecydować, co z tym wszystkim zrobić i w swojej pierwszej koncepcji decyduje, że przynajmniej część z tych budynków wykorzysta w swoich projektach. Między innymi w projekcie Wzgórza Wawelskiego jako rezydencji i jako muzeum. Niestety z tych 4 koncepcji Adolfa Szyszko-Bohusza niewiele elementów zostało zrealizowanych za jego życia. Jego absolutnie autorskimi koncepcjami na Wawelu jest w zasadzie urządzenie dziedzińca Batorego i wykonanie altany na wieży duńskiej, wtedy nazywanej pawilonem gotyckim. To wszystko możecie Państwo na Wawelu zobaczyć, miejmy nadzieję, już niedługo. Wawel jest jak układanka złożona z różnych, pozornie niepasujących do siebie elementów. W murach zapisano jednak złożone dzieje miejsca, a tym samym także naszą historię.